Arkanga, beyond crypto. To było wejście smoka. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 6 dzień lutego 2024 roku. Imieniny obchodzą Alfons i Gonaslawy. Za oknem 8 stopni Celsjusza, deszcz ze śniegiem, blok BTC 829165, cena KNG 2,23 USDT, cena cash 295 KNG, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 187. Zbliżamy się do 200 wydania. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, co nas myślicie i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co mówi kat do skazańca? Nie wiem. Głowa do góry! Powiedz Łukasz, co się dzieje w świecie Bitcoina i Ethereum i w ogóle w świecie kryptowalut. Dobra, słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Mamy już od dłuższego czasu akumulację. Cena praktycznie się nie zmienia. Mówimy o jakichś ruchach rzędu tam 0,5%. To jest to, co się dzieje, coś niespotykanego w świecie Bitcoina od dawna. Sytuacji, jakby pikanterii dodaje fakt, że już mieliśmy ETF-y otwarte i sporo miało się dziać, a tutaj tak trochę jakby spokój i cisza. Nasi magicy od flamastrów i painta mówią o tym, że zbliża się coś bardzo, bardzo wielkiego. Tutaj widziałem kilka porównań cen Bitcoina do tego, co było w 2020-2016 roku i wszystko się układa, wszystko pasuje, wzorce odnalezione. No, generalnie coraz mniej osób mówi o jakiejś istotnie większej korekcie, czyli zejście do poziomu rzędu 38. Mówią o tym, że raczej to już nie nastąpi. Mamy taką linię $44,000, która 44,700 niektórzy mówią, która ma być, której pokonanie otwiera drogę do 49, no a potem to już nie wiadomo gdzie. Na pewno jesteśmy blisko tego początku bullrunu, wielkich wzrostów, no i można zobaczyć, że oczekiwania są bardzo mocno, no może nie rozdęte, ale są, niektórzy mówią o $90,000, inni mówią o $150,000, a i widziałem takich, co mówili 300-400 w tym roku. W tym roku, no właśnie. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. Zobaczymy, myślę, że do ceny Bitcoina jeszcze wrócimy w trakcie. Ether to samo, tutaj mamy podobne zachowanie, chociaż spadek był troszeczkę większy i poruszamy się cały czas w granicach 2200-2350. No i czy spadniemy poniżej 2100, to zobaczymy, bo faktycznie ta linia 2100 to jest to, co wielu proroków i wieszczy wizjonerów tak widzi. Natomiast z pewnością pokonanie takiej bariery 2500-2600 otwiera wejście w tą strefę wzrostów, no i długo wyczekiwane wzrosty powinny wkrótce nadejść. Dlaczego ich jeszcze nie ma i co się dzieje z ETF-ami, to myślę za chwilkę o tym będziemy mówili. No właśnie, bo tutaj prognoz jest bardzo dużo. Łukasz, wiem, że ty jesteś fanem takiego podejścia, takiej metody stock to flow. Tak.
Ona jest krytykowana w kontekście Bitcoina bardzo mocno, no bo Bitcoin ma z góry przewidzianą podaż. No i mówi się o tym, że stosowanie modelu stock to flow nie znajduje tutaj uzasadnienia, chociaż niejednokrotnie okazało się, że on po prostu zadziałał. I widziałem właśnie, a propos jeszcze profetyzmu, Plan B opisał, dał taką informację, jakiej ceny możemy się spodziewać. Oczywiście z dużą tolerancją w 2028 roku, jeżeli chodzi o kolejny halving. Jaka jest twoja intuicja? Nie, no na pewno 6-cyfrowa. Słuchaj, patrzę w notatki, 5 milionów dolarów. No nie? 5 milionów dolarów, pewnie 2 miliony w górę albo w dół, zobaczymy. To dla tych, którzy mają dzisiaj pesymistyczne albo marsowe nastroje, czy tak będzie, nie wiadomo. Podobno Vitalik Buterin powiedział, że na tym modelu nie można się opierać, no bo to jest po prostu budowanie czy pompowanie niepotrzebnych nadziei, więc wszystko, co tutaj mówimy, jak zwykle nie jest poradą inwestycyjną, to jest tylko i wyłącznie dzielenie się naszą intuicją i dobrymi wieściami ze świata. Tak, a w świecie dzieje się całkiem sporo. Nie wiem, czy pamiętasz, to już jest przeszłość, ale żyliśmy ostatni rok ETF-ami, tak. Tutaj składane wnioski, kiedyś była cisza, potem odrzucane, potem w zeszłym roku SEC jednak zaczął rozważać te wnioski, spotkania, poprawki, jeszcze jedne przesuwania terminów i w ostatnim momencie, w ostatnim możliwym terminie zatwierdzone te ETF-y. No proszę, taki rollercoaster był prawdziwy, nie? A w Hongkongu mamy odwrotnie. Władze powiedziały, drogie firmy, jeśli któraś z was będzie chciała otworzyć spotowego ETF-a, to my bardzo chętnie takie firmy widzimy. No i efekt jest, pojawiają się pierwsze ETF-y spotowe w Hongkongu, będą już ruszały niedługo. Mamy może nie wysyp, ale kilka firm ma zatwierdzone, zobaczymy, jak dużym powodzeniem będą się cieszyły, bo te, które zostały otwarte w Stanach, faktycznie pokazują, że jest o co się bić. Ja tu mam dużo materiałów na temat... No ale to jest, znowuż, kiedy mówimy o Hongkongu, no to jest przecież działanie Chin, co tutaj Chiny testują. Jeżeli mówią, że te Chiny największe oczywiście jak gdyby krytykują i nie zgadzają się na to, żeby wdrażać jakiekolwiek rozwiązania kryptowalutowe. Zresztą pamiętamy, jak w 2021 roku zbanowały górników, którzy i tak jakby kopią, natomiast nastąpił duży transfer do Ameryki, jeżeli chodzi o kopanie i mam tutaj statystykę a propos tego, później o niej powiem, jak dużo prądu zużywają górnicy w całych Stanach Zjednoczonych w wartości względnej, ile procent i jest to dużo według mnie. No ale właśnie, co takiego się dzieje w Hongkongu, no bo Hongkong okazuje się tutaj być takim oknem, konkuruje z Singapurem, jeżeli chodzi o bycie kryptowalutową stolicą Azji albo i świata. No zauważyłeś słusznie, że Hongkong to tak naprawdę Chiny, a Chiny w tej chwili przeżywają po prostu masakryczne załamanie rynku. Tu już nie chodzi o takie makroekonomiczne, długofalowe sprawy, jak na przykład najszybciej starzejące się społeczeństwo w historii świata. Nigdy żadni antropolodzy nie zarejestrowali w historii świata, żeby jakaś cywilizacja, jakieś społeczeństwo tak szybko się starzało. Tutaj naprawdę jest to wielki ewenement. Do tego dochodzi coraz większe bezrobocie, no i gospodarka, która po prostu inaczej niż leci na dół, na łeb, na szyję, tak? No nie można tego powiedzieć. Dramatyczne spadki na giełdzie, bardzo duży odpływ kapitału, no i właśnie te spoty, te ETF-y spotowe mogą być takim instrumentem, który pozwoli przytrzymać trochę kapitału w rękach Chin, no bo jednak Hongkong to Chiny, więc te ETF-y, które będą działały tam, będą w pewnym sensie zależne od jurysdykcji chińskiej. No i to jest jakaś próba przytrzymania kapitału, no bo ten kapitał, który wszedł do ETF-ów, no po prostu jest niewiarygodny. Widziałeś statystykę a propos tego, jeżeli weźmiemy wolumen wszystkich ETF-ów amerykańskich, to ETF BlackRocka, ten spotowy bitcoinowy jest już na 8. pozycji, a Fidelity na 10. i się pną do góry. Zdecydowanie można powiedzieć, że wszystkie ETF-y bitcoinowe razem wzięte wyprzedzają wszystkie inne ETF-y.
Tak. Także tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Ja może pokażę jeden obrazek. To powinno się udać zrobić szybko. Proszę bardzo. Mamy. Mam nadzieję, że widać. Widać. Słuchajcie, to jest zestawienie tego, co się działo na tych ETF-ach. Widzimy przede wszystkim to, że spada nam bardzo wyprzedaż bitcoinów z Grayscale'a. Od 6 dni, może nawet lepiej to będzie widać na tym wykresie, od 6 dni mamy nieustające wzrosty, jeśli chodzi o taki netto, wpływ do ETF-ów. Krótko mówiąc, sprzedaż bitcoinów przez Grayscale'a już się zatrzymuje. Mamy coraz mniejsze wolumeny. To oznacza, że faktycznie ci, którzy chcieli szybko się pozbyć tych bitcoinów, żeby wykazać stratę i może po 30 dniach wrócić, bo te 30 dni to jest taki okres wymagany przez ustawodawcę, żeby móc wrócić ponownie do inwestycji, to już to zrobili, szczególnie to było widać na samym początku. No i teraz w ciągu najbliższych dni możemy się spodziewać powrotu tego kapitału z powrotem do ETF-ów. Co ciekawe, przez te 30 dni kurs się nie zmienił. To takie dziwna sytuacja. No, kurs cały czas, można powiedzieć, stoi w miejscu i się nie zmienia. Jakby czekał na tych, którzy mają kupić. Oni na pewno wrócą i na pewno dokupią. No i właśnie to jest naprawdę kwestia dni, żebyśmy mogli mówić o powrocie kapitału. No bo też warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o wyciek kapitału z Grayscale'a, tak, że on już powoli ustępuje. To, co miało być stamtąd wyprzedane, zostało wyprzedane. Pamiętajmy, że cały czas jeszcze sporo tych bitcoinów tam jest, natomiast one zdecydowanie migrują do tych nowych ETF-ów i netto przepływ bitcoinów jest bardzo pozytywny. No, ETF-y te spotowe kupiły praktycznie już więcej bitcoinów niż ma całe MicroStrategy, które zbierało 4 lata, więc no to jest naprawdę ewenement, coś niesamowitego, a pamiętajmy, tak naprawdę kampania marketingowa dopiero się rozkręca. No właśnie, no bo skoro mówisz o kampanii marketingowej, Facebook i Instagram, no to czyli jak gdyby jeden gracz powiedział, że zgodzą się na reklamowanie ETF-ów bitcoinowych właśnie na swojej platformie. No oczywiście, chociaż czasami im śmierdziało, natomiast to również wskazuje na to, że tutaj może pójść jeszcze mocniejsze uderzenie, chociaż, no właśnie, dzisiaj Janet Yellen, czyli sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, ma występować przed kongresem, ma zreferować, jak wygląda amerykańska gospodarka. No i okazuje się, że wyciekło do mediów niektóre punkty jej sprawozdania. I oczywiście będzie opiewać amerykańską gospodarkę, mówiąc, że to jest w ogóle najlepiej jak się da, ale ma wskazać na pewne zagrożenia i te zagrożenia, o których na pewno powie, zobaczymy czy powie, ale ma powiedzieć, to właśnie kryptowaluty, w szczególności stablecoiny, chociaż nie tylko. I ma powiedzieć, że to jest duże zagrożenie dla amerykańskiej gospodarki i oczywiście jakby spodziewają się wszyscy, że ma nakłaniać do jeszcze większych regulacji. Nie wiem, jakie mogą być jeszcze większe regulacje, natomiast ja tylko przypomnę pani. I tak jestem pod wrażeniem tej kobiety. To jest 46. rocznik. Kobieta, która odniosła wielki sukces. Była pierwszą kobietą, która była przewodniczącą Fedu jakiś czas temu. Pierwsza kobieta, która jest sekretarzem skarbu. Naprawdę giętki umysł. Ale tylko chciałbym przypomnieć, że kryptowaluty pojawiły się jako odpowiedź działań Fedu i wszystkich pozostałych organizacji finansowych Stanów Zjednoczonych. Mówię oczywiście o wielkim krachu w 2008 roku. No właśnie, bo o tym się często zapomina, że przecież kryptowaluty to nie jest coś, co powstało tak sobie znikąd, tylko kryptowaluty to było dokładnie, tak jak powiedziałeś, odpowiedź na niedziałanie systemu bankowego, niedziałanie systemu finansowego. Ludzie stwierdzili, potrzebujemy czegoś nowego. No i tak powstał Bitcoin, tak powstały wszystkie następne kryptowaluty. Stablecoin również, można powiedzieć, jest odpowiedzią na potrzebę rynku, więc ciężko tu walczyć. Ja tylko powiem, ciekawostka, już niedługo, myślę, że to jest kwestia dni,
a ilość tetherów w obiegu będzie wynosiła $100 miliardów. 100 miliardów dolarów to jest gigantyczna kwota. Za sam czwarty kwartał Tether podał wyniki działalności swojej zysku, nie przychodu, zysku ma 2,9 miliarda dolarów. 2,9 miliarda dolarów. Przypomnę, że Tether obiecywał, że za część zysku będzie co miesiąc kupował bitcoiny i to robi, pokazuje adresy, faktycznie robi i skupuje bitcoiny, więc mamy jeszcze bardziej napędzającą się tą maszynę. Coraz więcej bitcoinów jest skupowanych z rynku. Ktoś niedawno policzył, że mając ten popyt, który jest w tej chwili, to dziennie same ETF-y skupują około 10 tysięcy bitcoinów. No tak, a dziennie ile jest kupowanych? 900 bitcoinów jest kupowanych, czyli można powiedzieć, że tygodniowy urobek jest kupowany, a to cały czas rośnie. Do tego jeszcze dojdzie to, co czeka nas w kwietniu, czyli szok podażowy, bo będziemy mieli halving, czyli o połowę mniej bitcoinów będzie produkowanych każdego dnia, już będzie nie 900, a 450. To na pewno spowoduje to, że ci, którzy chcą sprzedawać, zobaczą rosnące ceny i stwierdzą, że może jednak poczekajmy, więc jeszcze mniej będzie sprzedających, co wywoła jeszcze silniejszą presję na cenę, żeby ona rosła, więc naprawdę mamy niesamowite katalizatory do tego, żeby ta cena wyleciała w kosmos. Czy tak będzie? Nie wiem, natomiast ostatnie halvingi, ostatnie rzeczy, które się działy, pokazują, że faktycznie to, co się nie śniło nikomu, stawało się prawdą, bo podczas halvingów poprzednich były różne głosy. Niektórzy mówili, że dojdzie do 100 tysięcy dolarów, ale wszyscy mówili, nie, no to są bajki, 30 tysięcy, 40 to jest to, co powinno zostać osiągnięte, było 70. Tak. Więc jeżeli teraz mamy ludzi, którzy mówią, że będzie 1 milion, 2 miliony, no to pomyślmy, co się stanie, jeżeli te obietnice nie będą co prawda spełnione, ale będzie trochę mniej. To jest... Wszyscy i tak będą zadowoleni, oprócz tych, którzy oczywiście nie wsiądą do pociągu. Tak, no mam... Z kilkoma analitykami rozmawiałem, którzy dosyć dobrze prognozowali poprzednie ceny i znajdowali te dołki i górki dosyć dokładnie, można powiedzieć wręcz prawie, że co do dnia to i wartości, to powiedzieli mi wszyscy, mimo że chyba nie rozmawiają ze sobą, powiedzieli, że oni w tym razem nie będą prognozowali cen, ponieważ prognozowanie ceny jest niemożliwe z racji tego, że mamy bardzo zmieniony układ sił na rynku i oni mówią, możemy jedynie myśleć o tym, że tak jak za poprzednich cykli, tak, ten szczyt ceny Bitcoina to będzie jakiś 150, 153 tydzień po halvingu. Oni tak to... Czyli 3 lata. No 2 z kawałeczkiem, nie? Bo 150 tygodni było poprzednio, 153 tygodnie było w ostatnim halvingu, to był szczyt, więc można powiedzieć, że tyle nas czeka. 2 z kawałeczkiem roku od halvingu, że całkiem sporo przed nami. Jak się popatrzy na takie roczne wykresy, to mamy rok Bessy, a potem 3 lata hossy. Rok Bessy, 3 lata hossy. I tak... To inaczej niż w Egipcie, bo tam było 7 lat chudych, a później 7 lat grubych, a tutaj jest prościej. Trochę inaczej. No, na pewno możemy powiedzieć, że Bitcoin, Ether i jeszcze kilka innych projektów czeka na naprawdę potężne wzrosty. Czy będziemy świadkami takich wzrostów razy 1000, o których niektórzy też mówią, bo są takie projekty, które są podejrzewane, czy są tak typowane na takich czarnych koni, to zobaczymy, będziemy o tym na pewno rozmawiali. W tej chwili widzimy, że od wielu tygodni trwa na przykład skup Chainlinka. Tak. Wielu dużych graczy zaczęło kupować Chainlinka, no i można powiedzieć, że Link jako ten projekt, który można powiedzieć
w tej tradycji krypto jest starym projektem, bo ma już chyba 4 lata, więc jest chyba nawet więcej. Bardzo dużo więcej. No, tak. I on zanotował praktycznie największe wzrosty z tej pierwszej 20 w ciągu ostatnich 30 dni, bo aż 27%, więc całkiem nieźle, a jeżeli popatrzymy sobie na trochę dłuższy okres, to widzimy, że ten Chainlink zachował się jeszcze lepiej. No, można powiedzieć, że mamy duże wzrosty na linku, obroty też rosną. No jest to jeden z tych projektów, który właśnie przetrwał Bessę, przetrwał zimę i co więcej udowodnił swoją potrzebę, znaczy to, że rozwiązuje pewien problem. No bo on rozwiązuje naprawdę realny problem, no bo jest wyrocznią. Może wyjaśnimy dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest takiego wyrocznia albo Oracle. No generalnie chodzi o to, że w blockchainie mamy smart kontrakty, czyli takie programy, które mogą operować w ramach jakiegoś blockchaina, ale one często potrzebują nie tylko danych, które są w blockchainie, typu transakcje, stany kont czy jakieś operacje, ale potrzebują również informacji ze świata zewnętrznego. Na przykład jaka jest kurs dolara, albo jaki jest kurs zboża, czy dany samolot doleciał, czy nie, albo jaka jest pogoda. I dostarczaniem tego typu informacji zajmują się wyrocznie, które działają w ramach właśnie blockchaina Chainlinka i on pozwala podłączać takie wyrocznie do blockchaina i w tym momencie te dane stają się dostępne dla smart kontraktów. Bardzo to było innowacyjne rozwiązanie, było tych projektów kilka. Chainlink zdecydowanie najlepiej wygląda, najlepiej daje sobie radę, no i to jest potrzebny projekt. Zresztą nawet Vitalik Buterin mówił, czyli założyciel, twórca Ethereum, bardzo pozytywnie wyrażał się o tym projekcie. No gdyby nie Chainlink, no to przecież Ethereum byłoby trochę impotentne, a tak naprawdę kontaktuje się ze światem zewnętrznym. Jest również pewien kangowy aspekt, czy pierwiastek w całej tej historii, bo to Chainlink był pierwszym takim dużym altcoinem listowanym u nas na Kandze, dlatego że był na początku Kanga miała tylko 2 blockchainy, Bitcoin i Ethereum, no a Chainlink ze swoim tokenem był na RC20. Także warto o tym wspomnieć dla wszystkich kronikarzy. A jeszcze wracając na chwilę do wątku bitcoinowego, Katie Wood, czyli pani prezes ARK Investments, która stała się chyba wyznawcą Bitcoina. Ona powiedziała ostatnio, że dostrzega, że kapitał, który był inwestowany, czy jest inwestowany w złoto, powoli przechodzi do Bitcoina. Zaznaczam, że ona widzi takie dane, których my nie widzimy i podała jeszcze informację o korelacji w 2023 roku pomiędzy ceną złota a ceną Bitcoina i ona wyniosła 0,8. Dla tych, którzy nie interesują się statystyką, to jest strasznie dużo, no bo 1 to jest taka 100% korelacja, a 0,8 to jest bardzo, bardzo silna korelacja. Także to już dokona teraz interpretacji jej słów, ale naprawdę widzimy coś takiego, że Bitcoin staje się nie tylko cyfrowym złotem, on staje się po prostu złotem. Ktoś powiedział, że Bitcoin jest faktycznie nowym złotem. Wszyscy ci ludzie, którzy urodzili się, czy działają już w świecie internetu i w świecie cyfrowym, doszli do wniosku, że złoto nie jest już tym, co dobrze niesie wartość, dobrze przechowuje wartość, ale właśnie potrzebowali czegoś innego i nagle się odnalazł tutaj Bitcoin i on jest odpowiedzią na wszystkie ich potrzeby i z pewnością młodzi ludzie zdecydowanie chętniej kupują kryptowaluty niż złoto. Nie tylko dlatego, że jest nowoczesne, cyfrowe i tak dalej, ale również dlatego, że pozwala na większą swobodę inwestycji kapitału. Ja mogę kupić sobie za $100 Bitcoina, tego samego, którego kupuję za $10,000. W przypadku złota, no to te jednouncjowe monety czy sztabki, no one są dużo droższe, a jak chcę kupować za mniejsze pieniądze, no to już nie kupuję tego takiego najbardziej płynnego i popularnego złota, tylko inne. I to powoduje, że właśnie ci ludzie, którzy mają do wydania raz w miesiącu $100 czy w tygodniu $100, wybiorą kryptowalutę niż złoto. Łukasz, kilka komentarzy i teraz przeczytam najważniejszy komentarz, który się tutaj pojawił i później poproszę Olega, żeby go jakby wzmocnił. Także najpierw czytam komentarz. Witajcie przystojniacy z kryptoświata. Oleg.
Dziękuję. No i kolejne komentarze. Pojawia się komentarz od backupu. Chodzi o to, że backup miał konto bez KYC i stracił do niego dostęp. No i tutaj zgłasza protest i obawy z tym, że no nie może potwierdzić tego, że to konto należało do niego. Chcemy teraz o tym pogadać? Możemy chwilkę o tym porozmawiać. Będziemy na pewno ten temat próbowali rozwiązać, natomiast faktycznie jest to temat trudny. Jeżeli straciłeś dostęp do maila, do telefonu i nie ma na koncie KYC, no to w tym momencie faktycznie bardzo ciężko jest odzyskać dostęp do konta, no bo nie mamy jak zweryfikować twojej tożsamości, czy tego, że ty to jesteś ty, a nie ktoś, kto odkrył, że jest takie konto, którego ktoś nie używa i potrzebuje do niego dostęp. A czy takie rozwiązanie, to teraz mówię coś, z czego mogę się wycofać, a czy takie rozwiązanie, jeżeli ktoś z jednego adresu na przykład przysyłał i z tego adresu jako weryfikacja... Jest kilka sposobów na to, żeby dokonać takiej weryfikacji i na pewno będziemy je wdrażali. To nie jest prosta procedura. Tak. Podkreślam, to nie jest prosta procedura, dlatego zachęcam do tego, żeby oprócz maila mieć jeszcze właśnie zdefiniować sobie numer telefonu, używać two-factor authentication, to też się przydaje, pozwala na jakąś dodatkową weryfikację, jeżeli stracimy gdzieś dostęp. No i pamiętajmy też o tym, że to KYC ma też tą pozytywną stronę, no bo pozwala na zweryfikowanie tożsamości i potem, jeżeli stracimy dostęp, to możemy ten dostęp odzyskać w taki analogowy sposób. Kolejny komentarz, kiedy karta podarunkowa, karta będzie jednorazowa, czy będę mógł zapłacić za soczek w Żabce i za wafelki w Aldi? Tak, no, karta podarunkowa już działa. Mamy grupę testerów, którzy potwierdzają, że ta karta działa wszędzie i zawsze. Jest kilka wyjątkowych sytuacji, w których te karty nie działają, ale prowadzimy rozmowy z wystawcą i z dostawcą tych kart. Będziemy wiedzieli, czy uda się je rozwiązać. Na pewno ta karta pozwala na wielokrotne dokonywanie płatności, aż do wyczerpania środków. Także to nie jest tak, że tylko na jeden zakup, tylko po prostu mogę kupować tyle, ile razy chcę, póki są środki. W każdej chwili mogę sprawdzić, ile tych środków jest i odpowiednio tam dobierać kwoty, którymi płacę. Także wyczyścić tą kartę również można prawie, że do zera. No myślę, że do zera, bo to jak dobrze policzymy kurs, to jesteśmy w stanie w sklepie przecież powiedzieć, że chcemy zapłacić 140 zł kartą, a resztę gotówką. Chociaż z tą gotówką ostatnio jest coraz trudniej, bo nie wiem, czy słyszałeś, banki zaczynają coraz bardziej walczyć z gotówką. Nie wiem, na ile to jest skoordynowane działanie, na ile wymuszone przez jakichś regulatorów, ale w tej chwili Paribas, mBank oraz Crédit Agricole wprowadziły opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach. Także zaczyna się ta walka z gotówką. Pamiętajmy, gotówka to jest wolność, gotówka to jest coś, co jest takim rozwiązaniem, no już starym, ale naprawdę dającym prawdziwą wolność, no bo jak ja płacę gotówką, to ani nikt mnie nie kontroluje, gdzie kupuję i co kupuję, czy w Żabce, czy w Aldim, czy w Biedronce i nie sprawdza, czy ilość bułek, czy czekolady, którą kupiłem, jest odpowiednia dla mojego zdrowia i czy przypadkiem nie powinienem jednak nie kupować tej czekolady, czy nie wiem, bułek, bo powinienem jeść teraz tylko sałatę albo owsiankę. Od razu tu widzę, Mariusz pyta się, czy karta działa w UK. Oczywiście, że działa w UK, działa praktycznie wszędzie tam, gdzie działa Mastercard i Visa, więc bez problemu można nią płacić. Nie próbowaliśmy, nie mamy nikogo, kto testuje tą kartę w UK, więc Mariuszu, jeżeli chcesz, możesz się zgłosić do customer supportu, powiedzieć, że chciałbyś przetestować tą kartę w Wielkiej Brytanii i będziesz mógł tą kartę zasilić jakąś kwotą przez siebie wybraną. Przypominam, że do testów zachęcamy, żeby nie przekraczać kwoty $1000. Minimalna wpłata to jest 100 i będziesz mógł sprawdzić, jakie są rzeczywiste koszty działania tej karty. W Polsce mamy potwierdzone, że rzeczywisty koszt używania tej karty to jest w przypadku przewalutowania 2%, tyle jest pobierane za przewalutowanie, więc to jest taki rzeczywisty koszt tej karty. Żadnych innych dodatkowych, ukrytych opłat nie widzieliśmy.
Dobra, pytanie od Kamila. Ponawia pytanie, czy istniała jakaś wersja pierwszego autobonusu na tokenie KNG i uzasadnia to pytanie w ten sposób, że na Telegramie ktoś skomentował, jaki ma autobonus i według Kamila ten autobonus jest za wysoki. To znaczy jakby wygląda, że ktoś tutaj zachachmęcił. Czy my możemy podać, ile wynosi? Nie znam w tej chwili danych dotyczących autobonusa, natomiast pamiętam, że w kilku zamkniętych rundach sprzedaży KNG w ramach bonusów były na przykład to, że autobonus był podnoszony po roku vestingu o jakąś wartość i może to jest jedna z tych osób, która skorzystała z takiej promocyjnej, z takiej promocji, ale to było już jakiś czas temu, więc teraz takich sprzedaży w ogóle nie prowadzimy, już wszystko zostało pozamykane, porozliczane i nic jakiegoś niespotykanego nie powinno się dziać, ale przyjrzymy się sprawie. Jeszcze myślę, że zaraz będziemy mogli zaprosić Jacka, ale jeszcze jeden ciekawy komentarz, myślę, że ważny. Ktoś napisał, panowie, nie, straciłem ten komentarz, ale już mówię. Usługa zakupów cyklicznych, super, ale trzeba pamiętać, że brak środków wyłącza usługę i po zasileniu konta trzeba na nowo ustawić zakupy. Faktycznie tak jest, że jak ustawimy sobie ilość zakupów i zabraknie środków, to nie wystarczy zasilić, tylko trzeba na nowo dodać do przemyślenia po naszej stronie oczywiście. No tutaj motywacja, jaka stała u nas, była taka, żeby uniknąć sytuacji, w której ktoś kiedyś włączył sobie zakup cykliczny pół roku temu, który się wyłączył, bo nie było środków. Teraz on po pół roku wchodzi, chce zasilić konto i nagle mu znikają środki, no bo włączył się zakup cykliczny. Więc tutaj taka była motywacja. Nie chcieliśmy wykonywać automatycznej aktywacji. Mam pomysł, co możemy dodać do backloga. Checkbox. Że chcę, żeby się realizuje tak, za każdym razem tak. Jest to jakieś rozwiązanie. Dział IT w tej chwili, podejrzewam, właśnie się ucieszył, że ma coś do roboty, bo tak bali się, że będzie nuda. że właśnie powiewa nudą. Myślę, że to jest dobry moment, żeby powoli Jacek logował się tutaj do nas, a Olek, gdybyś mógł nas jeszcze zabawić jakąś krótką balladą. Bardzo dziękujemy. Cześć Jacku, czołem. Czołem, pozdrawiam panowie. No przed nami, słuchajcie, rozwija się początek hossy, to czuć w powietrzu. Ja tutaj chciałbym sprostować cię, Łukasz, jeśli mogę. Mogę? Proszę. To nie 150 tygodni, tylko 52 tygodnie od halvingu jest typowo nowe ATH. Ale to pewna literówka. Literówka zwykła, więc przejęzyczenie. Natomiast co ja chcę powiedzieć, słuchajcie, a propos tego, co mówiliście o chainingu i o takich prawdziwych diamentach rynku krypto, to ja sobie tak myślę, że czasami te tak zwane unicorny, te jednorożce, te takie wybitne projekty, takie jak na przykład na rynku krypto jest chaining, one się pojawiają w sposób niezauważony. Z tego, co obserwuję, to dominuje taka teza, że warto inwestować generalnie w projekty, za którymi stoją wielkie fundusze, wielkie marki, wielkie nazwiska, bo to znaczy, że projekt jest pewny. Tylko że problem polega na tym, że jeżeli za jakimś projektem stoją już wielkie marki, to najczęściej nie ma już takiej okazji. Największa okazja biznesowa jest wtedy, kiedy spotykasz Steve'a Jobsa w garażu, gdzie skręca śrubokrętem pierwszy prototyp Maca i nikt w niego nie wierzy. Wtedy jest największa możliwość. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że 3 lata temu poznałem takiego człowieka, który z entuzjazmem na twarzy, z wypiekami na twarzy opowiadał o swoim projekcie, który nazywa się Nakamoto Games. I wtedy wszyscy się pukali w głowę i mówili: beznadziejna nazwa, estetyka strony do kitu, nic z tego nie będzie, bla, bla, bla. No i co się okazało? Okazało się, że Nakamoto Games nie tylko zrobił bardzo interesującą platformę, wypuścił w czasie bessy 200 gier, zintegrował się z Facebookiem, z Telegramem i zaczął rozwijać kampanię marketingową na skalę, której ja powiem szczerze nie widziałem jeszcze w rynku krypto nigdy. Zaczął robić tour po uniwersytetach w Azji,
podpisywać partnerstwa z instytucjami rządowymi w Tajlandii i jeszcze w jakimś drugim kraju azjatyckim. I okazało się, że z malutkiego ziarenka, na które mało kto zwrócił uwagę na początku, wyrosło ogromne drzewo. Token Nakamoto pokonał chyba poziom 60 paru razy, czyli 6600% od swojej ceny w presale'u. I mówię o tym wam dlatego, że z tych wszystkich gier, które oni stworzyli, a jest ich ponad 200, jedną wydzielili jako taką flagową, która ma być ich taką marką, jaką, wiecie, nikt nie wie, kto stworzył, może niektórzy fanatycy będą wiedzieli, ale kto stoi za grą Call of Duty, albo kto stoi za grą Age of Empires, albo Cywilizacja. No, kto to pamięta nazwy firmy, ale wszyscy znają markę gier. I Nakamoto Games jako producent gier, jako platforma deweloperska, jako platforma udostępniająca gry, doszła do wniosku, że muszą wydzielić najlepszą swoją grę jako oddzielną markę, żeby z tego potem świat pamiętał i rozpoznawał ich dzieło. No i ja się z tym nie mogę nie zgodzić, bo nikt nie wie, jak się nazywa te 200 gier, które są na platformie Nakamoto, a teraz pojawia się gra, która będzie taką naprawdę sztandarową ich grą i ona nazywa się Outlanders i jej IEO jest już jutro na Kandze. Czyli Outlanders po naszemu obcy, czy obca, czy obcy opowiada pewną historię. Jest to gra w tak zwanym otwartym świecie, czyli użytkownik może zacząć w każdym momencie, może skończyć w każdym momencie, jakby gra się toczy cały czas. Jest to gra, która może zaangażować, jest na takim elemencie multiplayer, czy można grać w grupie, można również grać samodzielnie. Bardzo ciekawa, w takim nieco vintage'owo-gamingowym stylu, który się często nazywa low poly, czyli wizualizację 3D, ale w takim bardzo topornym wyglądzie, takim z niewielką rozdzielczością. Tak trochę jak Minecraft czy jak Sandbox, wydaje się niedopracowane, ale jakoś ostatnio zaczęła się robić wielka moda na te gry. Szkoda, że nie mogę wam pokazać tego, jak to wygląda. Natomiast jak ktoś jest fanem gier i gra sobie na komórce czy w wolnym czasie na komputerze, to pewno wiecie o tym, że te gry się teraz wróciły. One wyglądają jak z lat, nie wiem jak to powiedzieć, z 20 lat temu by powstały, ale teraz nagle stają się na nowo popularne. Ludzie zaczynają słuchać winyli, zaczynają jeździć starymi samochodami, zaczynają doceniać co jest jakimś takim echem minionej epoki, a w technologii ta miniona epoka to jest 5 lat temu albo 10 lat temu. I właśnie Outlanders, bardzo ciekawy projekt wprost od Nakamoto Games i oni mnie prosili, żeby wam to przekazać, wszystkim, którzy nas słuchają. To jest projekt, który jest zarządzany, który jest całkowitą własnością Nakamoto. To nie jest partnerski, to nie jest polecany, to nie jest jakiś afiliant, to jest ich własność 100%. Oni tym zarządzają, oni tą grę budują i co lepsze, cały zespół marketingowy, który stał za sukcesem Nakamoto, będzie teraz promował Outlanders. Warto sobie o tym poczytać. Mamy artykuły po polsku i po angielsku na stronach Kangi. Możecie znaleźć linki do nich na mediach społecznościowych i na Telegramie i na Twitterze. Jutro o godzinie 10 czasu uniwersalnego, czyli UTC, a o 11 czasu polskiego startuje taka godzinna runda dla osób stejkujących KNG. To jest tak zwana runda gwarantowanej alokacji z super, hiper fajną opcją auto-buy, czyli automatycznego zakupu. To, z czym się najbardziej ludzie borykają, kupując fajne projekty w pre-sale'ach na launchpadach, że trzeba być na czas, trzeba kliknąć w odpowiednim momencie, bo jak nie zdążę kliknąć, coś mi się tam zawiesi, to nie kupię, bo szybko schodzą te najfajniejsze projekty. A tutaj wystarczy stejkować chociaż trochę KNG, wybrać sobie alokację, zapłacić za nią, nie wiem, pół KNG, 1 KNG. Tu trzeba uważać, bo jak zabraknie alokacji, to ten, kto da więcej, ten pierwszy kupuje, no ale wystarczy tam jakąś kwotę zapłacić za tą alokację i potem można sobie zrobić kawkę i pójść na spacer albo zająć się czymś innym, a system sam kupi w twoim imieniu twoją alokację i masz ją zabezpieczoną. A o godzinie 12 naszego czasu, a 11 czasu uniwersalnego, czyli godzinę później, rozpoczyna się taka runda otwarta dla wszystkich. Czyli reszta świata, wszyscy mogą przyjść i kupować.
ponieważ jest to prywatna sprzedaż, czyli to jest z tej rundy dla prywatnych inwestorów. Dzięki znajomościom z Nakamoto Games udało nam się uzyskać dla naszych użytkowników taką pulę tokenów, która zazwyczaj trafia tylko do funduszy inwestycyjnych albo do prywatnych inwestorów, do ludzi, którzy wierzą w projekt i wspierają go zakulisowo, to oni mają prawo kupić te tokeny. No i nam się udało, dzięki dobrym kontaktom z Nakamoto, taką pulę tych tokenów niewielką załatwić i ona trafia jutro, także każdy użytkownik Kangi, który chce, może być również takim mecenasem tego projektu Outlanders, mając je po cenie niższej od ceny, która będzie w sprzedaży publicznej pod koniec miesiąca. Jutro, to chyba... Jutro o godzinie 12 taka otwarta sprzedaż, a godzinę wcześniej zamyka się licytacja tych gwarantowanych pakietów. Dobre wiadomości, szczególnie w kontekście tego, że ostatnie IEO trwało dosłownie minuty. Bardzo wiele osób myślało, że to będzie trwało parę dni, więc tak na spokojnie podeszło do tematu i potem pisało do supportu, że niestety co się stało, chyba się zepsuł system, bo nie można już kupić. Więc A ja chcę jeszcze coś powiedzieć. Przepraszam, muszę to powiedzieć. To jest dobra informacja dla wszystkich, którzy stejkują KNG. Wyczekujcie informacji na naszych mediach albo na kwadransie za tydzień, bo mamy dla Was niespodziankę od Nakamoto Games. Okej. Ukradłeś mi newsa, mam tutaj go zapisanego, tak. To powiedz. Każdy, kto stejkuje KNG i posiada odpowiednią ilość tych tokenów KNG, to będzie brał udział w airdropie. To jest ta informacja. Tych airdropów będzie więcej, nie tylko ten jeden, tylko będziemy robili airdropy dla stejkujących tokeny KNG, właśnie tych nowych projektów, które robią u nas IEO, ale nie tylko. Te airdropy będą na pewno bardzo interesujące. Staramy się, żeby to było coś wartościowego. Nie będziemy airdropować bitcoinów ani Ethereum, tylko właśnie te projekty, które w naszej ocenie są interesujące, ciekawe i no nie chcę mówić, że mogą mieć razy 1000 w hoście, ale po prostu czasami warto jakiś token posiadać, bo będzie nam później użyteczny, na przykład jak będziemy chcieli zagrać w jakąś grę. No właśnie. Jacku, czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Nie. W takim razie pozdrawiamy stolicę, pozdrawiamy Warszawę, a my wracamy tutaj do naszego studia i dziękuję. Dalej deliberujemy. Dzięki, Jacek, wszystkiego dobrego. Co na temat stakingów możemy dodać? No właśnie, mogę powiedzieć, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się nasze stakingi OPLN. Już ostatni staking, zapisy skończyły się przed uruchomieniem stakingu, więc uwaga, informujemy, że jest od paru dni otwarty staking, możliwość zapisania się na staking, który kończy się jutro i od jutra już jest zamknięty i rusza ten okres miesięczny alokacji środków. To jest 10% w skali roku oprocentowanie, czy nagroda, która będzie wypłacana około 10% w skali roku. Na 1 miesiąc blokujemy środki i można się zapisywać już teraz. Do jutra trwają zapisy, tak, jutro kończymy. Albo do wyczerpania puli, no tak. Bo tam jest ograniczona pula. Maksymalna wpłata to jest 15 000, minimalna wpłata chyba 250 zł, tak mi się wydaje. I każdy, kto chce, może się zapisać na ten staking. Przypominam, zasady są takie, że po zapisaniu się, jeżeli zmieścimy się w puli, to możemy czekać miesiąc na zamknięcie się stakingu i otrzymamy środki z powrotem po miesiącu plus nagrodę. Natomiast jeżeli byśmy chcieli wycofać się wcześniej, to oczywiście możemy to zrobić w każdej chwili, natomiast tracimy wtedy całość nagrody. Nagroda jest tylko dla tych, którzy całe 30 dni mają zalokowane środki. To jest bardzo ważne, bo kto trzyma stablecoiny? No, jest taka strategia, która mówi, trzymamy stablecoiny na wypadek tego, kiedy pojawi się jakiś byczy sygnał, musimy wtedy nimi dysponować, żeby dokonać zakupów. To dla tych, którzy akurat nie stosują strategii DCA. No a tak, tutaj możemy te stablecoiny faktycznie pozwolić im przynosić jakieś frukta, jak to mówią prawnicy. W najgorszym wypadku je wycofamy przed tym okresem 30-dniowym. To też wygląda bardzo ciekawie. Tutaj też dodajmy jedną rzecz. Opcje stakingu dostępne są cały czas w wersji webowej. Pracujemy nad tym, żeby były dostępne z aplikacji
mobilnej. Jeżeli chodzi o zarządzanie, wiemy o tym, że rozwijamy również aplikację mobilną, to jest zupełnie oddzielny, niezależny projekt informatyczny i tam musimy wszystko na nowo dodawać i rozwijamy ją. Już makiety są zrobione, więc niedługo one się pojawią, natomiast ci, którzy pracują tylko przy pomocy komórek, to oczywiście mogą korzystać z przeglądarkowej wersji Kangi i wtedy wszystkie opcje są dostępne również z poziomu komórki, ale nie poprzez dedykowaną aplikację. Tak jest. Dobra, no to zróbmy jeszcze jedno lokowanie produktu. Udostępnię w tej chwili ekran. Tutaj u nas w Gdańsku cały czas trwają ferie, za tydzień się już kończą, a skoro ferie i powrót do szkoły, no to można wejść na stronę Kanga Shop i zakupić zeszyty. Tych zeszytów jest kilka dla naszych dzieci. Ja oczywiście również kupię. Tutaj taka piękna okładeczka, taki, możesz nawet Łukasz gdzieś tam pokazać do kamery, masz, ale ważne jest to, co jest z tyłu. Co prawda na zdjęciu tego tutaj nie widzimy, ale z tyłu tego musisz teraz odwrócić. O, jest logo Kangi, także wszyscy ci, którzy macie dzieci w wieku szkolnym, zapraszamy do zakupów. Taki zeszyt kosztuje 10 zł, no chyba, że płacicie Kanga Payem, to wtedy 15% zniżki. Także koniecznie zapraszamy na Kanga Shop. Lokowania produktów będzie jeszcze więcej, ale w tej chwili wracamy do newsów. I chciałem Ci powiedzieć o tej statystyce, o której usłyszałem. Mianowicie dokonano pomiaru. Jest taka organizacja w Stanach Zjednoczonych, która bada, kto ile zużywa energii. Mają jakieś tam metody i według nich, jak myślisz, ile procent całej energii elektrycznej, która w tej chwili jest konsumowana w Stanach Zjednoczonych, przeznaczona jest na kopanie kryptowalut? 1%. Ponad 2%. Okej. Ponad 2% i wydaje mi się to strasznie dużo. To, Nie jest to mało. Dorzuciłbym do tego badania podział, jaka część tej energii jest tą energią, która gdyby nie była pobierana przez kopalnię, to byłaby po prostu wrzucona w ziemię, bo tak bardzo często jest. Bardzo dużo kopalni jest ulokowanych przy tych elektrowniach, które mają nadwyżki prądu i zwykle nie są w stanie go sprzedać i po prostu to wchodzi w ziemię. To samo dotyczy odnawialnej energii. Tutaj możemy mieć zdania różne na temat sensowności pozyskiwania energii z wiatru czy ze słońca, ale z pewnością możemy powiedzieć, że są na Ziemi miejsca, gdzie taką energię bardzo opłaca się wytwarzać, bo jest po prostu duże nasłonecznienie albo bardzo często wieje i wtedy to jest opłacalne. Myślę, że w północnych terenach Finlandii może to nie być najbardziej opłacalny sposób na energię elektryczną, ale na przykład gdzieś na południu Europy, gdzie tego słońca jest przecież znacznie więcej, z pewnością to już może być opłacalne. Także to byłoby ciekawe, jaka część z tych 2% to energia pochodząca ze źródeł odnawialnych albo z takich źródeł, że gdyby kopalni nie było, to ta energia byłaby tracona. No tutaj też warto dodać jedną rzecz, że ci górnicy normalnie za tą energię płacą. Jak jest wolny rynek. No i tutaj oczywiście ja już słyszę te argumenty, które zaraz się pojawią znowuż na rynku, te głosy mówiące o tym, że gdyby nie górnicy Bitcoina czy innych kryptowalut, no to można by było wyłączyć, nie wiem, elektrowni bazujących na węglu. Zresztą mamy ten konflikt wielki, że Europa zakłada na siebie Homonto. Do, nie wiem, chyba 2045 roku pojawił się taki pomysł, żeby zmniejszyć zużycie energii pochodzącej z węgla o 90%. Ostatnio słyszałem coś takiego, pojawił się taki pomysł. Pani wiceminister powiedziała, że Polska bardzo... Że żona chce i że my jesteśmy bardzo tak, ale później okazało się, że jej szefowa, czyli pani minister powiedziała, że to była jej prywatna opinia, że tutaj... Ale trzeba przyznać, że zdolności negocjacyjne są wybitnie dobre. Od razu zaczynamy z pozycji przegranej. Ale dobra, jesteśmy apolityczni, no nie? Tak, tylko powiem, że w Chinach praktycznie co tydzień oddawana jest do użytku nowa elektrownia oparta o węgiel. Także tutaj my możemy sobie zamykać, oczywiście nie zamykamy jednej elektrowni na tydzień, tylko znacznie wolniej ten proces przebiega, a w Chinach jedna nowa elektrownia co tydzień. Także trzeba się zastanowić, jaki to ma sens. Jeszcze dwie sprawy, o których chciałbym powiedzieć, związane z Kangą i przejdziemy, myślę, do konkursu, bo zbliża nam się już koniec czasu. Mamy dwie konferencje, zbliżają się. Tak. W najbliższą sobotę konferencja w Krakowie, Business Idea.
na którą serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy mogą przyjść. Spotkajmy się, porozmawiajmy. Wiem, że Sławek tam będzie mocno obleganym prelegentem. Chyba w 3 prelekcjach będziesz brał udział, z tego co wiem, więc głos Kangi będzie mocno słyszalny. No i w następnym tygodniu kolejna sobota w Warszawie, tym razem Crypto Community Conference, na które również zapraszamy wszystkich. Będzie już bardziej krypto, już nie tak biznesowo, ale właśnie krypto. Tam również będziemy mocno obecni. Będzie dużo ludzi ze sceny kryptowalutowej z Polski. Zachęcamy do tego, żeby się tam pojawić, no i przybić nam piątkę, powiedzieć cześć i może zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Tak. A skoro mowa o pamiątkowych zdjęciach, czy mówiliście ostatnio o tym, jak się skończyła licytacja na WOŚP-ie? Tak. Mówiliście. No to nie wracamy do tego tematu. Myślę, że możemy przechodzić do faktycznie konkursu. Przypomnę zasady. Tak. Zasady konkursu. Nieustający konkurs dla tych wszystkich, którzy są geniuszami analizy technicznej i mają umiejętności, wiedzę oraz po prostu wyczucie rynku i są w stanie przewidywać cenę Bitcoina z dużą dokładnością. Wiem, że takich osób jest cała masa. Wiele osób podaje te ceny bardzo, bardzo dokładnie. My postanowiliśmy dać wam się pokazać, udowodnić i nie tylko mówić, ale również stanąć po prostu do konkursu, stanąć w szranki. Ci, którzy umieją przewidywać cenę, prosimy, napiszcie teraz komentarz, #kwadrans z Kangą 188, a potem podajcie cenę w dolarach, jaka będzie za tydzień we wtorek o godzinie 9 rano na rynku BTC do USDT na Kandze. To jest konkurs, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Nagroda, jaką zwycięzca dostanie, to jest tyle Kang, ile wynosiło 10% lajków pod dzisiejszym filmem, dlatego zachęcamy do lajkowania tego filmu, a oprócz tego oczywiście subskrybuj, kliknij w dzwoneczek i napisz komentarz. To nam pomoże dotrzeć do jeszcze większej grupy odbiorców. No i jak subskrybujesz materiały, subskrybujesz również na Facebooku, na YouTubie, czy zapiszesz się na Telegram, to nie ominą cię informacje, choćby te związane z airdropami, które są dla Kanga hodlerów. Szczegółowe zasady będziemy jeszcze publikowali. Ja powiedziałem, że każdy hodler, nie każdy hodler, bo nie wystarczy jedną Kangę mieć na posie, żeby brać udział w airdropie. Trochę będzie trzeba mieć tego więcej, ale będziemy informowali o tym wcześniej, także jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł, trochę mu będzie brakowało to, żeby mógł wyrównać. Co ważne, będziemy robili pule równe, to znaczy nie będą one proporcjonalne, tylko będą równe, choć zakładamy, że będą 3 progi ilościowe, tak żeby jednak ci, co mają znacznie więcej tych Kang zestakowanych, żeby byli jakoś dodatkowo wynagradzani. Wracamy do konkursu. #kwadrans z Kangą 188, cena i uwaga, nagroda jest przyznawana tylko wtedy, kiedy mamy nie większą różnicę niż $25. Jeżeli ta różnica jest większa, no to oznacza, że rynek zaskoczył wszystkich, nawet tych najlepszych z najlepszych i nagroda przechodzi na następny tydzień. I tak właśnie chyba było w ubiegłym tygodniu, bo mam tutaj, dodam tak, jest zwycięzca. Przed podaniem jego pseudonimu oczywiście będą werble, ale najpierw powiem, jakie były parametry tego zwycięstwa. Nagroda to 131,7 KNG. To pokaźna. Tak, pokaźna nagroda. Cena BTC, która pojawiła się dzisiaj rano na naszej giełdzie, to 42 899,11 USDT. A nasz zwycięzca podał cenę 42 886, czyli ta różnica mieści się oczywiście tutaj w tym. I teraz poproszę o werble. I zwycięzcą jest Szary Obywatel 887. Szary Obywatel 887. Proszę, zgłoś się do nas no i oczywiście odbierz tutaj swoją nagrodę. Ktoś tu napisał, że koszulek z Bitcoinem brakuje w sklepie. No to wszyscy Będą, tak powiedziano, że będą, oczywiście co tydzień dochodzą. Tak, loan również jest uzupełniany, także jeżeli ktoś jest zainteresowany i chce korzystać z pożyczek pod zastaw krypto, a tych osób widzę, że się ustawia już w kolejkę całkiem sporo, to informujemy, że będą dodatkowe pule płynnościowe, będzie można pożyczać pod zastaw krypto. Ten mechanizm będzie działał, po prostu sprawdzajcie, czy ta pula jest dostępna. No ona
jest zmieniana, można powiedzieć, na bieżąco, ale faktycznie popyt jest tak duży, że bardzo szybko środki tam udostępnione znikają. Mam jeszcze jednego newsa ciekawego. Oto wraca hegemonia Binance'a. Binance sobie poradził, wszystko na to wskazuje, z problemami, z oskarżeniami i tak dalej. Ostatnie statystyki, jakie widziałem, mówią o tym, że 49% giełdowego wolumenu to wolumen Binance'owy, co jest ciekawe, bo tak sobie myślę, że dominacja Binance'a, wiadomo, że z naszej perspektywy to my kiedyś chcemy ich zastąpić, natomiast dominacja Binance'a wskazuje na to, że świat krypto, to jest moja interpretacja, potrafi jednak przetrwać te ciężkie czasy i te wszystkie uderzenia, które miały w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy miejsce. Chociaż powiem tak, naprawdę nie wiem, co będzie po dzisiejszej wypowiedzi pani Janet Yellen, ale o tym będziemy mówili albo na No Comment, albo w przyszłym tygodniu. Chciałem dodać również jeszcze jedną rzecz. A propos naszej działalności edukacyjnej, na Kanga University pojawiają się nowe lekcje każdego tygodnia i w tym tygodniu pojawiła się lekcja bardzo ciekawa dla osób średnio zaawansowanych, gdzie wyjaśniamy, czym jest interoperacyjność międzyłańcuchowa. To bardzo ładnie brzmi, ale to jest modna tak. Teraz rzecz. Dużo projektów mówi o właśnie interoperacyjności międzyłańcuchowej. Myślę, że warto poznać dokładnie ten termin, co to znaczy. Tak, dokładnie zapraszamy do tego, żeby słuchać albo czytać nasze lekcje. No i co, Łukasz, czy masz jeszcze jakiś news? No, newsów mam sporo, ale właśnie spojrzałem na zegarek i rozmawiamy już 56 minut, więc chyba czas skończyć. Zapraszamy Was wszystkich za tydzień na kolejną telewizję śniadaniową z Kangą, a tych, którzy lubią posłuchać bardziej luźnych tematów, nie zawsze bezpośrednio związanych z krypto, zapraszamy na No Comment w sobotę o godzinie 19. Co tydzień mamy krótkie rozmowy o tym, co się działo w ostatnim tygodniu. Tak jest. No i myślę, że na koniec naszej audycji okrzyki wojenne. Jaki jest twój na dzisiaj? Bitcoin ciągle królem, to jest BCK, mój stały okrzyk wojenny. Tak, a ja dzisiaj powiem trochę, znaczy mój drugi ulubiony okrzyk, używaj odważnie Kangi kryptowalut, w skrócie WOKIK. I myślę, że możemy tym akcentem pożegnać się ze wszystkimi widzami. Proszę ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. To nam również zwiększa zasięgi i napiszcie, co myślicie. I na koniec widzieliście, że eksperymentujemy dzisiaj. Poprosimy Olega o jakieś fajne outro, a my życzymy Wam wszystkiego dobrego. Hej. Cześć.